tutaj sobie dość często robią z nami zdjęcia, przez to, że jesteśmy biali. Super. Lekarz musiał zalecić trochę ruchu najwyraźniej. Kurwa mać. Zepsuliśmy aparat całkiem. Czyli co? Koniec YouTube'a. Tyle ile obejrzeliście, tyle wasze. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Dzień dobry, witamy w ten przepiękny, słoneczny dzień z takiego cudownego kempingu, który jest, słuchajcie, na środku oazy. Zobaczcie, wszędzie tam jest góra piachu. W środku tej góry piachu jest małe jeziorko i oaza, w której jesteśmy, gdzie rośnie trochę palemek, jest trochę zieleni i jest trochę wody pitnej. A teraz jedziemy buggy na pustynię, gdzie będziemy też zjeżdżać sandboardem. Pierwszy raz w życiu, więc jedźmy razem, chodźmy! Jak tak wygląda pustynia, to naprawdę przejść przez taką Saharę musi być bardzo dużym wydarzeniem dla mózgu i duszy. Gracias, Schumacher! Piasek, piasek, piasek! Tutaj jest przed nami to duże miasto, to jest Ica. A to tutaj, to generalnie była osada na samym środku właśnie tego piachu. Nie osada, tylko oaza. Tam rośnie coś i jest małe jeziorko. To jest fajne, jak ktoś nie zna śniegu, ale jak ktoś może iść na śnieg, to na cholerę jeździć po piasku, ja nie wiem. Dobra, uwaga. Klaudia, tu będzie hardcore. Piasek jest wszędzie. W buzi, w dupie. No i nie da się w to wsadzić butów, więc ja nie umiem zjechać na tym jak na snowboardzie, mimo że na snowboardzie coś tam jechałem kiedyś. Ale wszystko mam w tym piachu. Ja też. Wolę śnieg. Nie no, ja stanowczo wolę śnieg, ja tego nie rozumiem, po co ktoś tak jeździ. Nieve es más bien. En Polonia es mucho nieve. Entonces en Polonia es más bien. Más ropas para así, no, pero Ahora es muy todo es con sand. Pero muy feliz. Ahora quema mucho. ¿Sí? Quema En mucho. la tarde, Es bien, más Bien. bien. Bien, bien. Ah, bueno. Muy buen viaje, gracias. Jak ktoś sobie wyobraża oazę, to właśnie jest oaza. Czyli po środku piachu gdzieś wybiła jakaś woda, rosną nagle drzewa, palemki i to jest prawdziwa oaza. Jaram się. Pierwszy raz widzę taką oazę po środku totalnego piachu, więc się jaram razy 2. Perfecto.
tutaj sobie dość często robią z nami zdjęcia, przez to, że jesteśmy biali. O, teraz fajnie, no, bo to wygląda jak taka burza piaskowa. Aha. Dawaj jeszcze raz. Dobra, wyłączę. Bo mi nasypać do środka niestety. Nie chowa się w ogóle. Zajebiście. Zepsuliśmy aparat. Kurwa mać. Zepsuliśmy aparat całkiem. Kurwa mać. Zajebiście. Otóż kamera jest całkowicie zepsuta. Po tym jak ją całą rozebrałem się jakkolwiek otwiera. Też widać z jakim skutkiem. Po tym jak rozebrałem aparat, przestała działać, w ogóle nie czyta karty z SD i nie można robić zoomu oczywiście. Czyli co? Koniec YouTube'a. Tyle ile obejrzeliście, tyle wasze. Płakać się chce. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Kamera oddana. Będzie mnie podczas zwiedzania Limy trochę gorzej słychać i pewnie ciutkę gorzej widać, ale się nie przejmujcie. Kamera zostanie naprawiona albo kupimy nową, no trudno. Także lecimy w Limę. Po parkowaniu przez 35 minut znaleźliśmy coś w cieniu, więc nie będziemy mieć dzisiaj prądu, gdyż mamy spać na dziko. A w ogóle to przejeździliśmy dzisiaj po tym mieście chyba ze 4 godziny. Bo jechaliśmy od serwisu do serwisu, do serwisu do serwisu z autem, z kamerami wszystkimi, z gimbalami. W każdym się coś tam stało i załatwiliśmy serwis samochodu niby na poniedziałek. Kongres. Ładny. Lima ma 10 milionów ludzi i tam jest chyba 3600 na kilometr kwadratowy. Natomiast całe Peru ma 30, tam niecałe 43700, coś takiego ludzi. To znaczy, że 1/3 kraju niemalże mieszka tu, ale Peru jest faktycznie jak cała Ameryka Południowa raczej taka dość pusta. Jesteśmy w takiej jadłodajni, gdzie jest mnóstwo ludzi. Wszystko jest z wieprzowiną, z tego co rozumiemy. I bardzo nam to tu wszyscy polecają. To masz 3000 opinii i całkiem sporo ludzi w środku, więc może być dobrze. Opinia bodajże 4-5 czy coś koło tego, więc też mi się wydaje, że będzie dobrze. O ja. Smakuje jak boczek mojej mamy na święta. Pyszne, Jak zjedliśmy całe, to stwierdzam, że jest nawet lepiej niż na początku. Mianowicie ta bułka była najlepsza z ostrym sosem. I tutaj Juleczek ma trochę takiej cebuli. Ona jest podawana w takiej miseczce. I powiem wam, że z tą cebulą i z tym ostrym sosem było najlepsze. Jeżeli chodzi o ceny, to mam nadzieję, że się zorientowaliście w miarę jak tutaj jeździliśmy, że ceny w Peru są około połowę niższe. W Boliwii było mniej więcej 1/3, a tu jest około połowy. Jak idziemy do dobrej restauracji, no to mniej więcej zapłacimy, nie wiem, 60-80 soli za posiłek, czyli złotych mniej więcej. Sole mniej więcej są jak złote, więc będę mówił w złotych. Jeżeli chodzi o normalną restaurację, ale przyzwoitą, to jest około 30 soli, więc w Polsce pewnie trzeba dać około 60, a w takiej dobrej trzeba dać 100 ileś, więc tu będzie po prostu mniej więcej połowa, a w takiej knajpce, gdzie się po prostu je obiady, no to będzie to oczywiście znowu jakaś 1/3, czyli około 10 soli za posiłek, a w Polsce trzeba dać pewnie aktualnie za taki posiłek w jakiejś podrzędnej knajpce około 2 dyszek, 2,5, więc tu będzie też tak 10-12, to będzie tak rozsądnie, prawda? Czyli mniej więcej połowa. Paliwo również jest troszkę więcej niż połowa, dlatego że jest jakieś 15, 14, 16 za galon. Galon to około 4 litrów, więc jest około 4 zł. No w Polsce jeszcze za 8 nie ma. Jeżeli chodzi o ceny w sklepach, to o dziwo w supermarketach będzie drożej niż gdzieś tam w małych sklepach i na ulicy.
No i oczywiście rzeczy takie lokalne, że ludzie mogli sobie to uzbierać i tak dalej. Będzie mniej więcej kosztowało również połowę tego co w Polsce, lub w dużym markecie będzie trochę taniej niż w Polsce, ale są takie rzeczy śmieszne, co wam pokazywałem gdzieś tam na początku, czyli mleko będzie kosztowało, nie wiem, około 6 zł, woda też będzie kosztowała, nawet wczoraj kupiliśmy 6-litrową wodę za 11 zł, więc bywa nawet drożej niż w Polsce, ale też oczywiście tak jak wszystko, te markowe rzeczy międzynarodowe będą droższe niż jakieś lokalne. Dlatego trzeba kupować lokalne produkty, to co daje rynek tutaj, i raczej nie kupować w dużych marketach sieciowych, których i tak tutaj jest jak na lekarstwo, tylko w takich sklepikach albo w ogóle na straganach na ulicy czy na targach. To wtedy wychodzi wszystko najkorzystniej i jest wtedy mniej więcej połowa ceny, trochę więcej niż połowa. Idziemy do katakumb. Klaudia tak zarządziła. Na szczęście wyszliśmy z tych katakumb, bo tak tam było nudno, że szok, i udało się zrobić jeden filmik i zdjęcie, więc tyle tylko niestety. Ja dostałem opierdzie, jak już przeszedłem przez próg. A tutaj zobaczcie, Dom Literatury Peruwiańskiej. Quanto cuesta? Bueno, teraz jest. I co? Nie. Nie dla mnie. Nie lubię. Ale nie dostaniemy sraki po tym? Nie wiem, jak nie chcesz, to nie próbuj. Ja spróbowałem, najwyżej dostanę. Próbuję. Z cynamonem, więc może ci smakować. Białek. Też uważam, że jest niedobre. Przynajmniej jako rodzina jesteśmy zgodni. Ale ładnie. I o to chodziło. No stało się, no trudno. To jest dla mnie takie, z czym się nie spotkałem do tej pory, zwłaszcza w Ameryce Południowej. To, że słuchajcie, odgrodzili fontannę, ktoś przeszedł przez barierki, zaraz gwiżdżą, na trawę nie staniesz. Ludzie normalnie na takich placach zazwyczaj sobie siedzą gdzieś na trawnikach, jest fajnie. A tutaj wszystko pospinane, o, bo takich tutaj jest od cholery i ciut. I tylko gwiżdżą i trąbią na wszystkich. Tego nie lubię. Super. Lekarz musiał zalecić trochę ruchu najwyraźniej. W wielu dużych miastach widywałem Chinatown, więc jest i tu. Chińskie żarcie, chińskie bzdety i chiński klimat. Fajne, fajne. Mi się to podobało akurat, fajnie, że tu przyszliśmy, trochę innego klimatu. Oczywiście to był taki chiński wymieszany z peruwiańskim. Nie mogę się trochę doczekać tej Azji, jestem ciekawy. Idziemy dalej na resztę atrakcji, więc czekajcie, bo będzie dzisiaj fajnie. Przyszliśmy na pokaz fontan. Wydaje nam się, że będzie to spektakularne ze względu na to, że jest tutaj mnóstwo ludzi. Czekaliśmy w dość sporej kolejce. No to sprawdzimy.
większość wychodzi mokra, ale nie wszyscy, więc idziemy sprawdzić. Wydaje mi się na chłopski rozum, że wystarczy iść środkiem i będzie dobrze. No wszystko mokre. No tak średnio bym powiedział. Buty mokre, a idź pan. Słuchajcie, no to jest bardzo fajne miejsce. Dużo jest do robienia i z dziećmi i bez. Jakbyście byli w Limie, to myślę, że to jest naprawdę taki trochę punkt obowiązkowy. Bardzo fajnie, bardzo tu jest fajnie. Kurde, strama tu! Ja pierdzielę!